dlaczego aż 5 lat przyszło nam czekać na drugą część Jokera. Francuskiej części tego tytułu nie będę wymawiał, bo rzeczywiście nie jest to moja mocna strona. No i tak, jak najbardziej. To jest jedna z tych produkcji, na którą czekałem, bo tak samo jak pierwsza część była bardzo nieoczywista, i tak samo jak w pierwszej części ludzie, gdy wychodzili podczas seansu, tutaj było podobnie, bo spodziewali się czegoś innego. No ale rzeczywiście nie jest to film superbohaterski i o taki rzeczywiście nie można go posądzić. Fabuła tylko zarys. Akcja toczy się jakiś czas po pierwszej części. Joker, czyli nasz Arthur Fleck, siedzi w więzieniu i oczekuje na proces. No i tam też oczywiście poznaje Harley Quinn, krótko mówiąc. Co się dzieje dalej, nie będę mówił, bo rzeczywiście nie chcę zdradzać możliwości obejrzenia tego filmu, ale jest to produkcja bardzo nieoczywista, bo tak samo jak jedynka, gdzie, ja mówiłem wcześniej, ludzie wychodzili z kina i potem, bo to byli też znajomi i mówię, ale co ty, czemu wychodzisz? No bo to miał być film superbohaterski, miało się dziać i w ogóle, a nie dzieje się. Tutaj tak samo jest rzeczywiście inaczej, jest to film o Jokerze, ale jako o człowieku, bo tak naprawdę fabuła, ten film można potraktować ten film można potraktować na dwa sposoby, oczywiście, żeby tak powiedzieć. Albo możesz go wziąć jako smutny film o facecie, który ma swoje 5 minut. Bo rzeczywiście, no nieistotne jaki je zdobył, powiedzmy, no wiadomo, że akurat Joker tam kilka osób ukatrupił i w tym momencie nagle ludzie go pokochali oraz znienawidzili. Ale jest on jak najbardziej, to jest jego 5 minut. To jest jego 5 minut sławy i w tym momencie jest to smutne, bo on sobie zdaje sprawę, no przynajmniej taką mam nadzieję, że ma te 5 minut sławy i kiedy to przeminie, to ludzie o nim zapomną. Nieważne, co się wydarzy dalej, czy powiedzmy zostanie skazany, czy zostanie uniewinniony, on po prostu przepadnie gdzieś tam w odmęty i zostanie sam z tym sobą i musi sobie jak najbardziej z tym poradzić. A to rzeczywiście nie jest łatwa sprawa dla kogoś, kto ma delikatnie mówiąc problemy mentalne, o czym oczywiście wiemy z pierwszej części, ale nie wymaga twórca od nas znajomości pierwszej części, bo tutaj wszystko, co jest potrzebne, dostajemy jak najbardziej w tymże bardzo przydługim filmie i rzeczywiście ten Arthur no nie jest osobą bardzo, bardzo miłą, jest osobą tragiczną i niespecjalnie sobie z tym radzi i on sobie zdaje sprawę z tego, co może się wydarzyć, jak to się może potoczyć, no i jak to może wyjść, albo można po prostu popatrzeć na ten film z drugiej perspektywy, czyli jako kontynuację przygód, tak? Mieliśmy jedynkę, oczywiście nieoczywisty hit, bo jedynka budżetu miała zaledwie 55 milionów dolarów, a film zarobił ponad miliard 79 milionów dolarów, żeby być dokładnym. Dwójka ma budżet dużo większy. O tym będzie oczywiście za chwilę, ale no, można ten film potraktować jako kontynuację, czyli mniej więcej pamiętamy, co się działo w jedynce, że ten nasz Joker rósł, budził się, tak, niczym Feniks z popiołu wstawał i no, poszczególne elementy układanki się spajały w całość i ten Joker rzeczywiście robił się, no okazało się, że to jest hybryda, że to jest po prostu golem, potwór, że to nie jest nic przyjemnego, więc można do tego filmu podejść w dwa sposoby, no ale mimo wszystko to nie sprawi, że dostaniemy bardzo dobry film, bo kiedyś Kevin Smith zapytany, nawet w jednym z jego filmów, bodajże Sprzedawcy 2, mi się wydaje, była zawsze polemika, która trylogia jest ważniejsza i która trylogia jest lepsza, czy Władca Pierścieni, czy Gwiezdne Wojny. No i oczywiście tam postacie z jego filmu mówiły, no tak, Gwiezdne Wojny wiadomo, bo Władca Pierścieni tam tylko po prostu sobie, to jest trylogia o chodzeniu. I tak jakbym miał podsumować ten film jednym zdaniem, to bym powiedział, że tak, że oni tutaj tylko palą papierochy i tańczą. I tyle. Bo fabularnie tutaj niespecjalnie dużo się dzieje. Rzeczywiście niespecjalnie cokolwiek, no i widzisz, włączyło się tutaj. Niespecjalnie cokolwiek się bardzo dramatycznego dzieje. No i jakbym miał powiedzieć, to jedynka, umówmy się, że użyję takiej hiperboli, jedynka to było kino akcji, a to jest dramat, to jest tragedia. I rzeczywiście nawet osoby, tak jak ja, które no niespecjalnie mi przeszkadzało to, że jedynka była taka, a nie inna, że to rzeczywiście nie było kino super bohaterskie, nomen omen, widzisz, mam przecież swoją własną kopię, no to dwójka spodziewałem się czegoś w podobie, wiesz, że okej, w porządku, nie będzie to akcja, nie będzie to rzeczywiście się działo, strzelaniny i tak dalej, napady na bank i
i Arthur Fleck w El Joker będzie chciał pokonać Batmana. Nie, spodziewałem się po prostu dramatu, spodziewałem się ciekawego filmu. No ale niestety tego nie otrzymałem, bo rzeczywiście fabuła jest płytka, miałka, a powiedzieć więcej, tej fabuły jak na dobrą sprawę nie ma. Bo na początku powiedziałem Ci, że Arthur siedzi w więzieniu, czeka na protest, poznaje Harley Quinn i sobie musi poradzić z tym, że jest sławny. Dziękuję bardzo, koniec. Taka jest fabuła, nic tutaj się więcej nie dzieje, więc jeżeli spodziewasz się czegoś więcej, czegokolwiek, no to się możesz srogo zawieść. Bo rzeczywiście mamy w tym filmie, bo musimy oczywiście mieć postacie, które są bardzo wyraziste. Nawet muszę przyznać, że mi się wydaje, że Lady Gaga dużo ciekawiej, dużo ważniejszą rolę w tym filmie oczywiście odgrywa. Mam tutaj ciekawostki z IMDb, którym się będę posiłkował, bo podobnie jak Joaquin Phoenix w obu filmach o Jokerze, Lady Gaga poszła na całość w aktorstwie metodycznym. Nalegała, aby obsada i ekipa zwracali się do niej tylko Lee. Tak się właśnie Harley Quinn Lee, tak rzeczywiście się nazywa w filmie. Podczas kręcenia filmu autor zdjęć do każdego z filmów o Jokerze, Lawrence Esher, został zacytowany mówiąc: nigdy nie spotkałem prawdziwej Lady Gagi na planie, w ogóle jej nie znałem. Więc rzeczywiście tak to jakoś wygląda i wydaje mi się, że jej postać jest dużo bardziej wyrazista. Może to przez to też, że no Lady Gaga jest piosenkarką, tak? Nieważne, czy ją lubisz, czy nienawidzisz, czy kochasz nienawidzieć, nieważne. Lady Gaga umie śpiewać i rzeczywiście to pokazuje tutaj. I może dlatego ona jest bardziej wyrazista, ta jej Harley Quinn. Oczywiście mamy troszeczkę inne podejście do postaci. Nie tak jak powiedzmy w komiksie, że wiemy oczywiście, że Harley była psychiatrą, która leczyła Jokera. Tutaj nie powiem, co się dzieje, ale akurat zobaczysz, mimo że Harley Quinn to oczywiście jest pani psychiatra. Ale tego oczywiście tobie nie powiedziałem, bo nie chcę ci tego powiedzieć. Ale wydaje mi się, że jej postać jest dużo bardziej wyrazista. Nieraz się mówi, patrz, ktoś z drugiego planu skradł film. Oczywiście, że tak. Można powiedzieć, że ona tutaj przyćmiła Phoenixa, który jest nadal ciekawy, bo ten jego śmiech, który tak naprawdę jest bardziej przerażający, muszę przyznać, niż zabawny. No ale zdarza się oczywiście, że się zdarza. Tak samo jak zdarza się to, że mamy inne postacie trzecioplanowe i są równie ciekawe. Ale Lady Gaga przyćmiła Phoenixa. Phoenix sam w sobie to jest jego pierwsza kontynuacja, tak zwany sequel. On nigdy tego nie robił. Może akurat dlatego, że jego produkcje to nie były produkcje, w których brał oczywiście udział, nie były nastawione głównie na kasę. No i mówiąc to, Scrooge przypomina sobie teraz, że wystąpił w Gladiatorze. No ale to troszeczkę inna oczywiście sprawa, ale on wie, kim jest Arthur, on wie, jak to wszystko zrobić, tylko jego postać jest bardziej stonowana. On powinien być szalony, ale już nie jest takim wariatem jak w jedynce. Jak już mówiłem, tutaj on pewne sobie rzeczy tak układa powolutku i stwierdza, ok, rzeczywiście może jednak to było o jeden most za daleko, a Harley jedzie po prostu na maksa, chce uderzyć w te drzwi, chce przebić ten mur swoją głową i rzeczywiście jej się to w pewnych scenach, oczywiście niedosłownie, udaje. Ważne jest to, że jak mówiłem wcześniej, mamy role trzecioplanowe i tutaj byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ pojawiają się m.in. Brendan Gleeson, którego uwielbiam, naprawdę nie ma znaczenia, czy mówimy o irlandzkim, niskobudżetowym filmie, powiedzmy komediowym Stodz, czy jest to Harry Potter, czy jest to cokolwiek innego, jest genialny oraz niewidziany po latach. Dla mnie będzie zawsze człowiekiem albo z serialu Crime Story, albo z serialu Dzień za dniem, czyli Bill Smitrovich. Bardzo rzeczywiście fajny aktor, on wciela się w rolę sędziego. Naprawdę spodobał mi się. Rola jak rola zwykła, no ale uśmiech na zasadzie, że jest banan, bo po latach widzę może jednego z moich pierwszych idoli, jedną z postaci, która rzeczywiście też jeszcze pamiętam, był taki film Renegaci z Kieferem Sutherlandem i z Lou Diamond Phillipsem. Również to było rzeczywiście fajne, ale Brendan Gleeson gra jednego ze strażników, skurczybyk, że hej, naprawdę wredota, że jakich mało i on idealnie pasuje do tej roli. Wiesz, nieraz tak się zastanawiamy, mówimy, ale nie, no przecież on, taki, a nie inny aktor, taka, a nie inna aktorka nie pasuje do tej roli, a tutaj się okazało, że można zagrać wbrew swoim warunkom i on rzeczywiście z tym swoim irlandzkim, wrednym, do tej sceny oczywiście akcentem pasuje cudownie i pozostali ci jego koledzy to wszystko robią. No nie są to najmniejsze osoby, to trzeba rzeczywiście przyznać, że są to paździochy wstrętne. Ale paździochy, które są dobrze opłacane, bo jak mówiłem wcześniej, budżet tego filmu to $200 milionów,
No i tak oczywiście przed premierą tego filmu, gdyż tam jakiś jeden może zwiastun na początku widziałem, później stwierdziłem, ok, nie oglądam, będę wiedział, co się dzieje, będę zaskoczony, że tak powiem, w pewien sposób. No i budżet $200 milionów, i sobie myślę, ok, to będą na pewno te, takie miałem założenie, że te wszystkie musicalowe elementy będą rozbudowane, będą scenografie piękne, będzie się działo nie wiadomo co. No i rzeczywiście jest tańczenie, tylko tak się zastanawiam, gdzie te 200 baniek poszło? W co oni włożyli? Czy Lady Gaga powiedziała, dobra, to jak mi nie zapłacicie 140 baniek, to nie wystąpię w tym filmie? Bo niespecjalnie wiem, gdzie te pieniądze poszły. Jeżeli masz taką wiedzę, daj mi znać, bo jestem bardzo ciekaw, co na ten temat możesz powiedzieć, bo scenografia, tak, rzeczywiście, ładnie to wygląda. Film jest w bardzo ciekawy sposób oświetlony. Kolory oczywiście tam czerwony, zielony, jokerowe, no oczywiście, że się pojawiają nie tylko w kostiumie, ale również w różnego rodzaju oświetleniu, refleksach i tak dalej, to wszystko się pojawia, ale ogólnie oglądam ten film i wydaje się, że budżet był jeszcze niższy niż przy okazji jedynki. No bo dziś tam mamy ewentualnie jeden pożar, który mógł być zrobiony naturalnie, nie komputerowo generowane efekty, a nawet jeżeli, no to trzeba za to zapłacić. Ale to nie aż takie pieniądze i oglądasz film i nieraz się zastanawiasz, mówię, gdzie ta kasa poszła, tak? Oglądasz Quo Vadis, które kosztowało 10 milionów bodajże złotych i myślisz, gdzie ta kasa poszła? No i tak jest rzeczywiście tutaj, że niespecjalnie widać, na co poszły te pieniądze. Może akurat te kostiumy, które oni noszą, to są jakieś super wykwintne, uszyte przez Versace, czy tam innego Dolce Gabbana, albo jakiegoś konkretnego producenta, projektanta. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie nie widać tego, gdzie to mogło rzeczywiście pójść, bo sam film, co oczywiście twierdzi reżyser, jest to hołd dla klasycznych filmów muzycznych z Hollywood lat 60. XX wieku, w tym dla ery Rat Pack. No oczywiście, że tak, w której grali Frank Sinatra, Dean Martin, Joey Bishop, Peter Lawford, Angie Dickinson i Sammy Davis Jr. I rzeczywiście ten musical ma taki być, tym bardziej takie było założenie, no ale są te piosenki, pojawiają się i to jest najczęściej, wiesz, tak jak powiedzmy Oddział Zamknięty kiedyś nagrał świetną piosenkę, gdybym teraz mi tytuł wypadł, może za chwilę wróci. Gdyby nie ty, o proszę bardzo, gdzie siedział Jarek Wajk na stołku i takie niemalże akustyczne to było wykonanie. I tak te piosenki wyglądają. Naprawdę, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Pioseneczki zwykłe, w porządku, no może jest jedna, gdzie tam Joker z Harley są na scenie i tam rzeczywiście ma być rozmach. Tylko to jest rozmach taki, że wiesz, że siedzą sobie we dwójkę na scenie, stoją właściwie, no i tyle. Kiedyś, pamiętam, Jarosław Boberek opowiadał, jaka jest różnica między polskim filmem i amerykańskim. To jest tak, że w polskim filmie siedzimy, w amerykańskim filmie siedzimy w okopach i tutaj jest strzały, rakiety, czołgi, w ogóle dzieje się, a w polskim to jest po prostu siedzi dwóch facetów w okopach, słyszeć co tam i to palą papieroska i pamiętasz normalnie jak mnie rwa kulszowa i w ogóle i tam tylko słychać, nic nie widać i to tak wygląda, że w tym filmie słyszymy, że coś ma być, coś się dzieje muzycznie, ale nic nie widzimy i tak naprawdę musicalowo ten film również nie wygląda dobrze. Więc tak się zastanawiałem, gdzie, co, jak, kiedy, o co chodzi? Przecież ten film ani nie jest jakoś super wielki. No pamiętaj, są filmy o Avengerach, czy inne Aquameny, które mają mniejsze budżety niż ten film i wyglądają dużo bardziej widowiskowo. Naprawdę, rzeczywiście tak jest. Te efekty musicalowe nie są jakieś wyszukane. No ja wiem, że Lady Gaga wydała płytę, która co prawda nie jest ścieżką dźwiękową, tylko jest albumem towarzyszącym wydaniu filmu. No ale rzeczywiście to nie są jakieś piosenki również zaaranżowane bogato, że nagle okazuje się, że tutaj mamy trąbki, tutaj orkiestra, jest tutaj smyki, coś. Nie, naprawdę, to po prostu jest zrobione, jakby ktoś stwierdził, ok, no to zamiast wielkiego filmu Kapitan Ameryka Civil War będziemy robić MTV Unplugged i tak ten film potraktujemy. Bo rzeczywiście może było tak, że reżyser Todd Phillips, bo on już stwierdził na początku października tego roku, no czyli kilka dni temu, ogłosił, że zamierza odejść od postaci Jokera i od DC Studios, wykluczając w szczególności trzeci film lub tak zwany spin-off, skupiający się na postaci Gagi o imieniu Lee Quinzel. Więc rzeczywiście, jeżeli trzecia część powstanie, albo będzie cykl poboczny, czyli tak zwany spin-off, ok, to już będzie bez Todda Phillipsa. I wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo 5 lat minęło od pierwszej części, czyli kiedy ona powstawała, no to umówmy się, że reżyser poświęcił jakieś tam 7-8 lat na kręcenie filmu. Ok, dostał dobre pieniądze, fajnie mu za to zapłacili. Chciał robić te filmy, no ale jak dla mnie
ten film jest zbędny. Naprawdę. Ponad 2 godziny oglądałem film i nudził mnie. Naprawdę, nie jest często, żebym ja w kinie oglądając film się nudził, a ten film rzeczywiście mnie nudził. I zastanawiałem się, o co chodzi, gdzie jest ten Artur, gdzie jest to szaleństwo, gdzie jest to coś, gdzie jest w ogóle film. No i okazało się, że tutaj mam napisane, poza bardzo ładnymi kolorami, bo to rzeczywiście jest zrobione, i ciekawą scenografią w kilku aspektach, ten film nie wnosi nic. Naprawdę. Ja go nie kupuję jako smutnego filmu o sławie, o 5 minutach sławy. Ja go kupuję jako film o tym, że okej, jedynka zarobiła ponad $1 miliard, musimy robić dwójkę. Bo mimo, że reżyser tak jak najbardziej twardo mówił, nie, jest to film pojedynczy, nie będzie kontynuacji, tak zwany stand-alone, nie potrzeba, rzeczywiście, dziękuję bardzo, nie robimy. Potem przyszło studio, włoska firma Mammon Nakasuchi i Szmal musi się zgadzać. Dobra, to wymyślimy jakiś scenariusz, coś napiszemy i rzeczywiście damy radę. Nie daliśmy radę. Film jest beznadziejny. Nie polecam go. Słuchaj, jeżeli chcesz zobaczyć dobrego Jokera, proszę bardzo. Tutaj masz pierwszą część w opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę Ci link do tego filmu na Amazonie. Możesz sobie kupić i zobaczyć w 4K. Możesz obejrzeć, jak to pięknie, naprawdę wariat, szaleniec potrafi zrobić coś ciekawego i interesującego. Ale ten film nie jest fajny, nie jest ciekawy. To, co mnie właśnie bardzo zasmuciło, to, że to tak jak kiedyś u Stanisława Barei badano, jaka jest zawartość cukru w cukrze, tutaj zawartość filmu w filmie jest znikoma. Naprawdę, zawartość filmu w filmie jest znikoma. Fabuła, domyślam się, że pewnie kilka ładnych milionów dali na to, ażeby jakiś tam scenarzysta, jeden, drugi, trzeci poprawiał i w końcu wyszło coś takiego pięknego. Nie jest to coś pięknego. To też tak naprawdę może nam dać odpowiedź na pytanie, dlaczego. Dlaczego właśnie Joaquin Phoenix nie kręci kontynuacji? Bo o ile on się w miarę fajnie odnajduje jako ten Joker, Gaga jest brawurowa, ale wiesz, tak krawiec kraj jak mu materiał staje i jeżeli nie masz ciekawej fabuły, to nic nie zrobisz. Ja powtórzę po raz miliardowy, bo to już pewnie widzowie stali na kanale wiedzą, że Alfred Hitchcock kiedyś powiedział, jak masz dobry scenariusz, to możesz nakręcić dobry lub zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie nakręcisz. I wydaje mi się, tutaj jest ten sam kasus, że ktoś stwierdził, ok, musimy zrobić i dziękuję bardzo. Na razie budżet 4-krotnie większy od jedynki. Jedynka w weekend otwarcia zarobiła $50 milionów, więc tak naprawdę już w weekend otwarcia się zwróciła, a tutaj w tym momencie szacowane jest, że ten film, że Joker 2 zarobi około $50 milionów, czyli zanotuje oficjalnie stratę $150 milionów plus to, co wydano na reklamę, marketing, internety i tak dalej, czyli lekką ręką można powiedzieć, że strata będzie na poziomie $200-250 milionów. Wow. Naprawdę wielkie wow, bo domyślam się, że nie tego się studio spodziewało, oni pewnie chcieli czegoś innego, czegoś wielkiego, początku czegoś pięknego, bo wiadomo, obok Jokera to Harley Quinn tak naprawdę jest równie znana, równie słynna. Myśleli pewnie, ok, zrobimy trzecią część, ale już będzie ona może z samym Arturem, zrobimy dodatkowo tak zwany spin-off o Harley Quinn, a może pójdziemy w innym kierunku. Nie, bardzo mi przykro. Tego filmu nie kupuję powiedzmy Harley Quinn, bo jest ona rzeczywiście szalona. Już nie tylko Margot Robbie jako Harley Quinn, ale rzeczywiście Lady Gaga też pokazała, że jest w stanie coś ciekawego zrobić. Jako musical ten film w ogóle nie działa i tak naprawdę ogólnie odradzam ten film, naprawdę nie ma po co go oglądać, ale jeżeli komiksowe filmy lubisz oglądać, to tutaj na tej liście naprawdę jest ich całe mnóstwo. Obejrzyj, bo warto.